W dzisiejszym odcinku będę wspinał się na najwyższą górę w Dolomitach, Marmoladę, która ma 3343 metry nad poziomem morza. No, robi się ciekawie. Moja droga wejściowa będzie biegła przez słynną Via Ferratę, ubezpieczoną w stalowe liny, a zejściowa przez lodowiec, który niestety okazał się niebezpieczną pułapką. Jak mam tu zejść? Kurde! Sprzęt filmowy, taki, którym nagrywałem ten film, możecie również wypożyczyć na wyjazd w góry na plenty.pl. Szczegóły na końcu filmu. Praktycznie już gotowe. Startuję z wysokości 2,70. Tak wygląda ten szlak. Właśnie ma takich dużo różnych pobocznych ścieżek. Można iść tu, można iść tu. Tędy i właśnie to prowadzi takimi jakby wymytymi skałami. Dosyć takie śliskie są. Przed chwilą jak się pakowałem, słyszę za plecami: o, Stargard Szczeciński. I Państwo byli z Goleniowa. Wiadomo, po rejestracji poznali. Też idą do góry, ale już wczoraj gdzieś tam pobłądzili. Gdzieś nie tędy zaczęli i dzisiaj próbują to właściwą drogą, więc trzeba tutaj z tą nawigacją trochę uważać. Nie jest to takie oczywiste. To nie jest taki szlak jak w Tatrach. Zejście będzie tutaj właśnie w pełnym słońcu, z tego co widzę. Więc ja te warstwy chowam do plecaka na długi rękaw. Jeszcze tylko mały łyczek wody. Guarana w kapsułkach zamiast kawy. Tam zostawiłem samochód. Idzie się takim mini laskiem. Tu już prawie pobłądziłem. Jedna ścieżka lekko w lewo odbija. Trzeba iść to w prawo, bliżej, zdecydowanie bliżej tych kabli od starej kolejki. Jest naprawdę ciepło dzisiaj, ale czuć takie chłodne powietrze, jak trochę zawieje, więc jak się spocę, to będę musiał troszeczkę potem podeschnąć. No w każdą stronę, gdzie by się nie spojrzeć, jest po prostu przepięknie. Zobaczcie, jak zmierzczony budynek stacji kolejki. Tutaj była górna stacja, ale już tylko resztki po niej zostały. Stamtąd zleciała podobno ogromna lawina i zniszczyła stację, dlatego kolejka już nie kursuje. Tu już się zaczęło lekkie błądzenie, bo tam jest normalna droga przez lodowiec, a my musimy pójść tu dookoła, ale gdzieś stamtąd naokoło jest ścieżka i chyba tamtędy będzie Via Ferrata biegła. Tamtędy. No oni też trochę pobłądzili, a szlak jest tam gdzie idzie taki pan. I można było tam wcześniej już odbić. Bardzo słabo to jest oznakowane, trzeba tutaj uważać i może jakąś mapą się kierować, ale nie ma zasięgu. Jesteśmy już na właściwej drodze, ale naprawdę można tu pobłądzić. Zobaczcie, nawet nie widać. Są takie znaki, ale jak się dobrze nie przyjrzy człowiek, to
można źle skręcić i takie ścieżki w piargach, poza tym w tych piargach potrafią być takie jakby fałszywe ścieżki albo skróty do innych miejsc, więc no, trzeba tutaj wiedzieć jak iść. Tu jest kamyczek. O, widzicie, wszędzie są takie piargi, to lawiruje. Tak naprawdę można setką różnych tutaj dróg podejść. Dobra informacja. Jest źródełko. Jak ktoś ma filtr do wody i zabraknie mu wody, to spokojnie może tutaj zaczerpnąć wody z lodowca. Oj, tam nawet kogoś widać. Już nagrani. Tutaj dwójka Węgrów, z którymi pobłądziłem, ale pomogli mi odnaleźć szlak. Taś. O, zaczęło się. Tam jakieś zgromadzenie. Teren się troszeczkę pewnie komplikuje. Tam będzie ta via ferrata i do góry. Postanowiłem, że zrobię tutaj przerwę przed wejściem w te trudności. Teraz ciepła herbatka będzie. No i w końcu czas na moją tortillę. Płyny uzupełnione. Troszeczkę podjadłem. Nie wiem, czy nie za dużo nawet. Ale takim lekkim tempem już będę śmigał do góry. Nie przebieram jeszcze raków, ale ubrałem kasę, jak widzicie. O, coś tutaj co chwilę spada. No i tutaj zaczyna się taka już prawdziwa górska przygoda. Tu już teren zaczyna się lekko komplikować. Pan tam schodzi ze ścieżki takim uskokiem. No tam by się przydało kawałek liny. Nie wiadomo za bardzo jak tu iść. Chyba ścieżka tamtędy prowadzi. Spróbuję to obejść troszeczkę górą. Kurde, jaki teren. Jest dramat. Jednak raki bym już założył. W zasadzie stwierdziłem, że już tu się cały oszpeję i założę sobie też uprząż, wciągnę czekan. Jeszcze po czymś takim nigdy nie szedłem. Miks kamieni i lodu. Tam ktoś schodzi. Nawet tutaj się ciężko odnaleźć. To nie jest ewidentny szlak. Ale tędy teraz trzeba podejść do góry i tam się skalny odcinek. Tam trzeba się będzie wspinać po tym wiszącym sznurze. Selina z jakimiś szczebelkami. Dopiero tam są metalowe szczeble. Następuje demontaż raków. Niby stopień na nogę. Tak, będzie to działa. Okej. Prawe sidło.
odcinek wspinaczkowy się zaczął. To już łatwo jest, tylko ekspozycja. Stąd widać odcinek tej wiefaraty. Tam dalej przede mną. Tam muszę dojść. No, robi się ciekawie. O, pięknie jest przełęcz. Ta droga, którą będę szedł, na taką łatwą granią prowadzi. W razie W ten stopień miał jebnąć. Wow, ale ściana niesamowita jest. Ponad 3000 metrów, myślę, że więcej, on coś troszeczkę źle pokazuje, ale zobaczymy. I to jest piękne, zobaczcie, jak sobie tam latają. Jeden, drugi. Jeszcze kawałeczek. O, mamma mia, ale lataj. Tu jest ich chyba z 8, 9, 12. Paragliding. Masa ich dzisiaj lata. Tutaj chyba z 12 naliczyłem, ale tam daleko, nie wiem, czy to będzie widać, o tam są jeszcze kolejne kilkanaście skrzydeł. Ja! Jak to wygląda? Jest pięknie, słuchajcie, jest idealnie. Jest taka widoczność. Za mną chyba ostatni techniczny moment, ale trafiłem pogodę. Jaram się. A tam jest ten schron. Tam chciałem przebiwakować w zimie. Zrobić sobie taki zimowy biwak w tym schronisku. Mega fajna sprawa. Tylko nie dotarłem. Jest na przełęczy. To rzeczywiście wysoko. Nie wiem, czy bym tam doszedł w ogóle. Ciężko się szło bardzo. A tu zobaczcie. Podniebny spacer. No i tam będzie już takie trekkingowe podejście do szczytu. Tam gdzieś już jest szczyt, wypłaszczenie takie, widać ścieżkę. Wow, ale ekstra. Dotarłem na szczyt. Czuć, że to ponad 3000 bez aklimatyzacji. Ciężko się oddycha. Cały czas pod górę ostro.
Ale warunki są przepiękne. Jest idealnie. Godzina 15. Coś szybko zjem. Plan jest taki, aby się nawpierdzielać słodyczy, odzyskać siły, wypić resztkę picia i iść na dół. Bo ja mam akurat. Tutaj w środku normalnie można zrobić zakupy. W sensie kupić sobie piwko. Ja wyjem Liptona, bo mi się skończyło picie. Także Lipton za piątaka, 5 euro. O kurwa, piękna sprawa. Najlepsze jest to, że kasy nie wziąłem, ale koleżka mówi tam na dole może zapłacić w tym schronisku. Mówi, ja ci ufam, pójdziesz, zapłacisz. I mam tylko telefon. Mógłbym zapłacić kartą, więc. Not bad. Yeah, pretty amazing. But in winter I try this valley. Yeah? There is cabin, this red one. Red, yeah. Dal Bianco. Really cold. Yeah, it's very nice. Really cold place, eh? Yeah, but I have good sleeping bag. Yeah? Yeah. Down sleeping bag. Where are you from? I'm from Poland. I have Pajak sleeping bag. Pajak is very good. Yeah. Actually, the Polish down, it's good quality. Good quality for price. Yeah. He also bought Pajak sleeping bag for my recommendation. It's working well. Yeah. Nice. You have a lot of stuff, man. I make YouTube videos, so I just take some drone and You make YouTube videos. from dry tooling and alpine mix everything. Yeah. From here we can see Mont Blanc or Matterhorn. No, it's too far. Too far. Matterhorn are in this direction, but Far away. far away. This mountain that you can see, that also about 100 kilometers from here, Wow. Yeah. straight on the hair, are Yeah, it's beautiful. also this one you can see Grossglockner, the most high. Grossglockner is which one? This One. one. I was winter. Okay, so you go down until here on the ridge. There is another little via ferrata, and you put directly your boots on the snow, on the ice. I recommend you to surround it in the glacier, not going directly down. A big turn, and you go out. And I see people there. Yeah, where there is the people. You going out. You will go out between the two big rocks. Yeah. Oh, what's your name? Andrea. Andrea, give me a drink so I'm alive again and show me the path. I can go down to the glacier safely and I know everything, so thanks very much. You're welcome. And I charge my battery and go down. Amazing place, amazing. You should visit here. Godzina 4, 3300. Lecę na dół. Tą granią wiedzie ścieżka zejściowa i znowu napotykam via ferratę. Czyli tutaj też taka via ferratka, fajnie. Pierdolę. Jest i lodowiec. O kurwa.
Gówniany ten czekan. Raki też mogłyby być lepiej naostrzone. Gówniany jest na maksa. Ale będzie męczarnia tutaj. Jak ta ścieżka gówniana prowadzi? Kurde, bym wiedział, to bym je naostrzył. Jak mam tu zejść? Kurde! O, jest dramat jakiś, kurde. No, tego się obawiałem właśnie. Dobra. Jakieś szczeliny. Ścieżkę widzę. Między tymi szczelinami. Tam stromo było. Tu jest nieco lepiej. Lepiej się nie wywrócić. Tam niżej są już duże szczeliny. O kur, to by się nawet nie zahaczyło. Tak, tylko się mogę podpierać dla równowagi. Tu każdy krok musi być precyzyjny, bo jeden zły może już kurde kosztować przejażdżkę na dół do szczeliny. O, kurde. O. Ja wiem, że się nie powinno wody takiej pić. Jest zawsze jakieś ryzyko. Ale strasznie chce mi się pić. Żyję. Przeszłem przez ten lodowiec. Udało mi się nie spaść, nie zginąć w pojedynkę. Misja samobójcza trochę. Nie naśladujcie mnie. Na pewno zmieniłbym raki. Nawet naostrzenie tych nie dałoby tyle. Automaty jakieś takie wspinaczkowe do lodu. Lepiej czekan konkretny, a najlepiej to parter i lina, nie? I śruby lodowe jakieś. Nie szedłem jeszcze przez coś takiego. Miks lodu i kamieni. Już myślałem, że źle idę, bo zejście było skomplikowane. Zszedłem tamtędy. Znaczy doszedłem tutaj, zobaczyłem, że jest urwisko. I sobie takimi trawersikami pyk, pyk, pyk. Tutaj, takim piargowym terenem doszedłem tu. I tutaj są kopczyki. Tu jest już oznakowany szlak. Tu se idź jak chcesz i to chyba w sumie jest idź jak chcesz. No i dobra. Jestem przy samochodzie. 19:10. No jestem dość wyrypany, ale czas taki mniej więcej jak zakładałem. Do 10 godzin akcji górskiej. To zejście było dramatyczne, ale wejście było naprawdę fajne. Te widoki, jak sami widzieliście, petarda pierwsza klasa. No i góra nie taka łatwa, jakby się zdawało. Trzeba się jednak dobrze przygotować kondycyjnie, sprzętowo. Ale jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, to polecam. Teraz przyszła pora na wyjaśnienie paru rzeczy, które widzieliście w tym filmie. W pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć o sprzęcie nagrywającym. Dron, jak widzieliście, zrobił mega robotę. Kamera sportowa wysokiej jakości również jest nie do zastąpienia. I dzisiaj mamy dostęp do naprawdę niesamowitej technologii, dzięki której możemy utrwalać swoje przygody w naprawdę niesamowitej jakości. I jak wcześniej wspominałem, nie musimy od razu wydawać kilkunastu tysięcy złotych na najlepszy, najdroższy sprzęt, ponieważ to jest dron dość takiej górnej półki. To jest też najnowsza kamera Action 5 firmy DJI. To wszystko naprawdę dużo kosztuje. Ostatnio nawet testuję takiego mega małego kieszonkowego drona, który sam lata, sam mnie śledzi. Robi naprawdę niezłą robotę. I żeby mieć dostęp do tego typu sprzętu, nie trzeba od razu wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Można ten sprzęt po prostu wypożyczyć. I jak wspominałem na początku filmu, na platformie Plenty
są właśnie tego typu kamery, najnowszy naprawdę z górnej półki sprzęt. Najnowsze drony, najnowsze kamery sportowe, można wynająć na przykład telefon. Ja nagrywam teraz Samsungiem S24 Ultra i tym telefonem też robiłem wszystkie ujęcia takie z ręki, które widzicie na filmie. Jak widać, telefon robi mega robotę. Jako zegarek ja używam swojego starego Sunciaka, ale na tej platformie również możecie wypożyczyć smartwatche z najnowszej kolekcji, z wysokiej półki, ze średniej, Garminy, Fenixy, 7, 8, wszystko. Także jeżeli jedziecie 2-3 razy do roku w góry i chcielibyście się cieszyć takim właśnie sprzętem, nie musicie kupować, wystarczy wynająć za ułamek. Kolejną rzeczą, którą chciałbym omówić, jest ląża, której używałem. Jest to ląża wspinaczkowa, nie taka typowa na wiafaraty, więc żeby tutaj nie było jakichś niedomówień, od razu kontrowersji, ja ten sprzęt wybrałem świadomie, zrezygnowałem z takiej ląży typowej na wiafaraty z absorberem i znam ograniczenia tego sprzętu, znam jego wady, zalety. Jako alpinista wybrałem ten sprzęt świadomie, więc żebyście tak w ślepo nie naśladowali i jakby w ślepo nie powtarzali, to taka ląża jakby nie jest wskazana docelowo, lepiej mieć absorber, ale ta wiafarata była naprawdę łatwa, ja czułem się tam naprawdę pewnie. No i kolejna rzecz sprzętowa, no to te nieszczęsne raki, których już świadomie nie wybrałem za dobrze, a bardziej chodzi tu może nie nawet o sam model, jako stan tych raków. Te raki półautomatyczne zwykle bardzo fajnie mi się sprawdzały na przykład zimą w Tatrach, gdzie po prostu jest śnieg, mniej lub bardziej twardy, ale jest to śnieg, w który spokojnie te raki siadają, bardzo ładnie się wbijają, a z drugiej strony nie są na tyle ostre, że przy pierwszym lepszym zahaczeniu mam dziurę w bucie albo w spodniach. No i przyznam się, że trochę dałem ciała, bo powinienem na taki lodowiec naostrzyć raki. Jest to dla mnie spora nauczka. Najadłem się sporo strachu, było dość niebezpiecznie, dlatego uczcie się na moich błędach. No i też jeżeli chodzi o czekan, też był zły wybór, bo wziąłem taki ultra lekki, skiturowy z aluminium. Jak widzieliście, nie sprawdzał się w ogóle. Już dużo lepiej byłoby użyć takiego. Jest dużo cięższy, całkiem inny metal. On, jakby go jeszcze naostrzyć, wbijałby się znacznie lepiej. Chociaż nie wiem, czy ja gdybym znowu szedł tym lodowcem w górę lub w dół, nie wybrałbym takiego czekana, bardziej do alpinizmu, dużo bardziej wspinaczkowy, dużo cięższa ta góra, można nieźle się zamachnąć i wbić. I mimo to, gdybym miał naostrzone raki, dobry czekan, to dalej nie jest tam jeszcze tak super bezpiecznie. Moim zdaniem najbardziej bezpieczna opcja to iść we dwójkę, związanie liną na takiej asekuracji lotnej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, dajcie suba, naciśnijcie dzwoneczek, bo takich filmów będzie coraz więcej. I jak naciśniecie dzwoneczek, to na pewno nie przegapicie kolejnego nowego. Tymczasem to wszystko, do następnego odcinka. Cześć!